Nasi znajomi sąsiedzi opuścili swój dom w 1941 roku do getta do Nowego Sącza. Tam mieszkali w budynku przy ulicy Gwardyjskiej, w dzielnicy Piekło. Oni byli w otwartym getcie. I myśmy mieli kontakty z nimi jako rodziną żydowską. Bywaliśmy u nich. Staraliśmy się tam w miarę naszych możliwości udzielać im pomocy. Ale w 1942 roku, kiedy Niemcy już zakładali pacyfikację narodu żydowskiego, likwidowania getta, to był miesiąc sierpień, już były egzekucje przede wszystkim na cmentarzu żydowskim w Nowym Sączu. Oni skontaktować się chcieli z nami. Chcieli tą najmłodszą córkę u nas pozostawić. Tatuś zorganizował z Steinlaufem i braćmi schowkę na strychu, na stajence, a 2 dni przechowaliśmy ich w stodółce na sianie, zanim została wykonana ta kryjówka. Kryjówka była, można powiedzieć, no dobrze zrobiona, ale gdyby była jakaśkolwiek rewizja przez Niemców, ktoś by wyszedł na strych tej stajni, momentalnie by stwierdził, że tam są ludzie, ponieważ znajdowało się wiaderko z fekaliami, gdzie załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne. I tak u nas przebywali 2,5 roku. No, były tragiczne chwile w 1943 roku, kiedy bardzo był nasilony front. Pod Stalingradem i Leningradem Niemcy wzmacniali siły. Jadąc na ten front, przyszedł rozkaz wstrzymania tego frontu, znaczy konwoju niemieckiego. I ci Niemcy, ponieważ u nas był duży plac tartaczny, hala tartaczna, zatrzymali się u nas na placu tartacznym. No, normalnie były działa, były wozy pancerne, kuchnia, samochód socjalny, gdzie tam Niemcy nocowali, a z naszej hali tartaku maszynowni zrobili sobie magazyny spożywcze. I tak byli 6 tygodni u nas.